Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale Aranżacji Wnętrz. Łazienka. Często małe pomieszczenie, ale przywiązujemy do tego pomieszczenia bardzo dużą wagę. I słusznie. Ta łazienka powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Posiadać bardzo dobrej jakości materiały, ponieważ nie remontujemy tego pomieszczenia zbyt często. Na pewno zdecydowanie rzadziej niż sypialnia czy pokój dziecka. Powinna być, a może przede wszystkim dla niektórych, ładna, po prostu ładna, klimatyczna, taka, która będzie nam się podobała nie tylko dzisiaj, ale i za 5-7 lat. Dlatego dzisiaj powiem o aktualnych trendach, co jest modne, co jest ładne, co się teraz podoba w aktualnym roku 2022. Powiem o kształtach, kolorach, płytkach, armaturze, ceramice. Zwrócę Wam uwagę, co jest ważne, aby faktycznie nie trzeba było tego remontu robić za jakiś niedługi czas. Powiem również o tym, co przechodzi już, coraz rzadziej stosujemy, nie jest już po prostu w trendach, nie jest modne, co nie znaczy, że nie jest ciekawe. Może być. Lecz zanim zaczniemy, to proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Ok? Zaczynamy. W takiej sprawie bardzo ważne dla mnie są Wasze opinie i komentarze, ponieważ to Wy wraz z producentami, ale to przede wszystkim Wy, czyli użytkownicy, tworzycie mody i trendy, bo jeżeli by Wam się coś nie podobało, to by się nie kupowali, a producenci wtedy by tego nie projektowali. Dlatego proszę, daj znać, jak zamierzasz urządzić swoją łazienkę lub jeżeli zrobiłeś niedawno, jak ją zrobiłeś. Jakie dałeś płytki, jakie kolory, jakie kształty. To jak zwykle te Wasze komentarze będą skarbnicą wiedzy i dla mnie, i dla pozostałych ludzi. Dobra, zanim zaczniemy o kolorach mówić, powiem o płytkach. Dlatego, że tak jak w zeszłym roku mówiłem, dalej to podtrzymuję. Płytki przede wszystkim, to jest główny taki materiał, który stosujemy w łazience, ale już nie jest to robione w ten sposób, jak kiedyś było, że od góry do dołu płytkowaliśmy. Nie jest to masarnia, że sanepid na nas wymaga, tak? Że mamy wszystkie ściany mieć zapłytkowane, wypłytkowane, tylko kombinujemy i to jest fajne. Coraz częściej dajemy tapetę, coraz częściej dajemy jakąś sztukaterię, malujemy ściany, po prostu chcemy urozmaicić. Sama w sobie płytka jest bardzo ważna, bo ona nadaje kształt, koloru, jasne, elegancji lub jakiegoś klimatu loftowego, jest ona bardzo ważna. Ale to, z czym ją połączymy lub nie połączymy, jest również bardzo ważne. Na ten moment jakie płytki często stosujemy? Duże. Tak, duże, nawet bardzo duże spieki, często 1,30 m na 2,60 m. Oczywiście trzeba mieć do tego pomieszczenie, ale od razu zaznaczę, jeżeli jest mała łazienka, to nie oznacza, że mają być małe płytki. Nie, wręcz przeciwnie. Pamiętajcie, że czym mniejsze płytki, tym więcej fug. Czym więcej fug, tym bardziej może przytłoczyć pomieszczenie. Dlatego do małych łazienek również nadają się duże płytki, dużych formatów płytki. Tylko ja patrzę jak zwykle na to bardzo praktycznie i że jeżeli jest bardzo małe pomieszczenie, żeby nie było dużo odpadów. Czyli po prostu trzeba przeliczyć, ile tych dużych płytek nam wyjdzie, czy nie będziemy musieli dużo ściąć tej płytki i wyrzucić. Jeżeli nie, to super, bo słuchajcie, czasem jedna taka duża płytka i zajmuje nam pół ściany. Super, nie mamy fug. Tak więc bardzo dużo dajemy takich płytek, ale mniejsze płytki również często są stosowane nadal i chętnie. Te duże płytki, tak jak wspomniałem, nie na każdą powierzchnię, ale tak samo nie do każdego klimatu i stylu będą pasować takie spieki. A małe płytki tak są stosowane, przy czym nie robimy ich na wszystkich ścianach. One mają być taką dekoracją. One mają nadawać charakteru każdej łazience. Takimi małymi płytkami możemy ładnie, po prostu i ciekawie urozmaicić powierzchnię ściany czy podłogi. O kolorach zaraz powiem, więc niemniej z całą pewnością w tym roku, jak i w poprzednim, stawiamy na jasne płytki marmuropodobne. Białe wręcz. A odeszliśmy bardzo mocno od ciemnych kolorów grafitowych. Szarości, chociaż szarości nadal są modne, ja myślę, że one zawsze będą modne, tak jak biel, ale stosujemy ich coraz mniej. Zresztą widzicie te inspiracje. Podsumowując, jeżeli chcesz zrobić ładną i ciekawą łazienkę,
w aktualnych trendach, aczkolwiek to będzie modne cały czas, uważam, przynajmniej bardzo długi czas, to fajnie zastosować jest duży format płytek, te spieki 130 na 260, ale mogą być to 30 na 100 płytki. Do tego można pokombinować właśnie z jakimiś delikatnymi mozaikami, z jakąś cegiełką, ale może nie układaną na wprost, tylko wiodełkę, w ten sposób płytkie arabeski. Można na ścianie, tam gdzie nie ma wody, zastosować farbę, bezpośrednio gdzie nie ma wody, zastosować farbę i na 100% wyjdzie to ciekawie i ładnie. No a o to chodzi. Armatura. Zanim powiem, za jaką niespodziankę zrobiła mi firma Grohe, to zobaczcie proszę, co jest modne w tym aspekcie. Oczywiście bardzo ważne jest jakość i funkcjonalność, ale wygląd oczywiście też, bo taką pierdółką możemy zrobić to coś. Oczywiście nieśmiertelne będą baterie w inoxie, lecz często wybieramy inne kolory. Nadal dużą aprobatą cieszy się kolor czarny, aczkolwiek pamiętajcie o tej twardej wodzie, złoty i to pewnie przez dłuższy czas będzie z nami ten kolor, lecz zauważyłem, że producenci zaproponowali nam również taki kolor złoto-różowy. Naprawdę ciekawie to wygląda, pasuje do aktualnych trendów i myślę, że często będziemy widzieć w swoich łazienkach baterie w takim kolorze. Gdy przygotowywałem się do tego odcinka, zastanawiałem się, co jest ważne w armaturze łazienkowej. I oczywiście wygląd jasny, tak? To jest bardzo ważne, ale przede wszystkim solidność, na to klienci stawiają bardzo i słusznie, no bo tak jak wspomniałem, nikt nie chce wymieniać co 3 lata takiej armatury, takiej baterii. Małe zużycie wody, w dzisiejszych czasach to bardzo ważne, i łatwość wymiany lub montażu. Dowiedziałem się o rozwiązaniu Quick Fix firmy Grohe i z zaciekawieniem podjąłem się przetestowania takiej baterii we własnej łazience. I wiecie co? No jak zwykle mają to dopracowane. Otrzymałem baterię Grohe Start. W ofercie jest wiele modeli w różnych rozmiarach, więc zawsze coś dla siebie znajdziemy. I co ważne, otrzymujemy też narzędzie montażowe do samego montażu i konserwacji baterii w przyszłości. Zajęło mi to wszystko maks 10 minut, a nie jestem jakąś wielką złotą rączką. Widać, że na pierwszym planie jest tu solidność. Wcześniej zdecydujecie się na ponowny remont, niż wymienicie taką baterię. Lecz gdy przyjdzie ten moment, że zechcecie odświeżyć design łazienki, to właśnie z Grohe Quick Fix zrobicie to bez problemu. Dzięki temu, że jest łatwa w montażu, możemy sami robić, co jest zgodne z obecnymi trendami, a i ponadczasowy design sprawi, że nie wyjdzie szybko z mody. Jak widzicie, trendy to nie tylko wygląd, ale również funkcjonalność, no i takie normalne użytkowanie w przyszłości. Przy trendach kuchennych wspominałem, że obłe kształty nie są zbyt często wykorzystywane w kuchni. Ale za to w łazience, zobaczcie, i na meblach, i na ceramice czy lustrach królują nam okrągłości, zaokrąglenia i cecha wspólna z kuchniami ryflowane fronty na szafkach. Jak zwykle moją uwagę zwróciło nie tylko to, co pokazują producenci, lecz również jak to prezentują, bo to dużo mówi o tym, co jest i co będzie modne. Uważam, że to w połączeniu z kolorami, o których za chwilę, jeszcze przez jakiś czas będziemy widzieli w nowych łazienkach. Dlatego jeżeli zastanawiasz się, czy dany kolor, czy kształt będzie modny za rok czy 2 i czy dać taki kształt u siebie w łazience, to tak, nie krępuj się, śmiało możesz iść w tym kierunku. Obłe kształty jak najbardziej. Zobaczcie, jak ładnie takie elementy mogą się prezentować. Kolory. Temat rzeka. O tym można by było mówić sporo. Oczywiście ja to wszystko skompresuję. Ale słuchajcie, tak jak wspominałem przy płytkach, że tam królują nadal te białe płytki marmuropodobne. Tak, przy czym płytki to nie wszystko. A może inaczej. Właśnie płytki często stanowią bazę, ale jak pamiętacie, nie zawsze wszystkie ściany płytkujemy. Lecz do tej bazy coraz chętniej sięgamy po kolorową ceramikę, meble. I jakie dajemy kolory? Wspomniane czarne, tak, lecz już rzadziej. Dodatkowo złote, w tym ten złoty róż. A może przede wszystkim pastele. Zobaczcie. Fajna wanna, prawda? No nie wiem, czy ja bym ją u siebie zainstalował,
jak się sprawuje w użytkowaniu, lecz wygląda fajnie, no prezentuje się super. Myślę, że te wiosenne, przyjemne kolory bardzo ładnie urozmaicają takie pomieszczenie i fajnie się w nich czujemy. No a o to przecież chodzi. Co do kolorów zielonych i niebieskich, które były ostatnio bardzo popularne, czy będą nadal chętnie wykorzystywane? Tak, aczkolwiek myślę, że to pomalutku, ale przemija. To zobaczymy, sprawdzimy za rok, dwa. Podobają Wam się takie kolory, takie pastele? Dajcie znać, czy zainstalowalibyście sobie taką łososiową wannę, umywalkę. Albo czy już zrobiliście, tak? Piszcie w komentarzu. Oświetlenie. Słuchajcie, na szczęście nie jest to ten element już tak bagatelizowany, pomijany. Bo tak było przez wiele, wiele lat. Na szczęście dla designu, dla wyglądu tej łazienki mamy inny trend aktualnie. Przecież wystarczy tylko taka ładna, ciekawa lampa, aby zrobić efekt wow. Sami powiedzcie, ciekawie to wygląda. No już na pewno dużo ciekawiej niż zwykłe, proste halogeny. W zależności od wielkości łazienki może być to sporych rozmiarów lampa lub pojedynczy zwis, na przykład przy lustrze. No, zwróciłbym tylko uwagę, czy to są lampy z IP44 i nie narażone bezpośrednio na kontakt z wodą. Ale no, można naprawdę pobawić się nie tylko kształtem, ale i kolorem. Można nawiązać do armatury czy ceramiki. Stworzyć, żeby to była po prostu jedna całość. Ok, powiedziałem, co jest modne, co według mnie będzie jeszcze modne, ale jak na wstępie zapowiedziałem, powiem też, co według mnie przechodzi już, no nie, może nie do lamusa, ale coraz rzadziej będziemy stosować. Coraz mniej chętnie po te kolory czy wzory będziemy sięgać. Uważam, że coraz mniej będziemy używać płytek drewnopodobnych w łazience. Nie zrezygnujemy z nich całkiem, lecz na pewno nie będą tak często proponowane jak we wcześniejszych latach. Prawdę mówiąc, dla mnie szkoda, bo lubię ten wzór. Niemniej, takie są fakty, że klienci poszukują teraz innych rozwiązań. Nie zmieniam zdania co do stylu loftowego. Zapowiadałem to w zeszłym roku i w sumie się sprawdziło, że ciemne, czarne, grafitowe łazienki nie są już tak popularne. Lecz, jak wspominałem wcześniej, postawiliśmy na żywsze kolory. Ok, szare płytki występują, lecz nie łączymy już ich właśnie z tym ciemnym sufitem, czy cegłą na ścianie. W ogóle cegła w łazience wraz z klimatem loftowym rzadziej jest teraz stosowana. Jak wspomniałem na początku, coraz rzadziej kładziemy płytki na wszystkich ścianach, od góry do dołu i to może być na plus, ponieważ tapetą, farbą pięknie możemy ozdobić takie pomieszczenie. Kolejny element, płytki typu patchworki. Również rzadziej będą pokazywane na ścianach. Stosujemy nadal chętnie lamele w każdym pomieszczeniu, ale myślę, że to też już będzie taki ostatni rok, tak myślę, no czy będzie, zobaczymy, ostatni rok, gdzie właśnie w łazience będziemy ozdabiać to pomieszczenie takimi lamelami. Zobaczymy. Ogólnie mam wrażenie, że stawiamy przede wszystkim na funkcjonalność, na tą praktyczność w łazience i słusznie, super, ale też ona ma być taka finezyjna, ciekawa, ma się nam podobać, ma po prostu mieć to coś, tak z jajem być, a nie jakaś tam bura. I fajnie, tak? No i fajnie, że wprowadziliśmy ten kolor, że jest żywszy, no ale czy taka musi być? No niekoniecznie, słuchajcie, dajcie znać, ok, zacznę od tego, dajcie znać, jaka Wam się podoba. Czy faktycznie idziecie też w tym kolorach takich bardziej wiosennych, czy jednak ta industrialna, loftowa jest dla Was ok? Jeżeli tak, to jest to ok. Tak jak zawsze powtarzam, ma być to dla Ciebie fajne. Tak więc, ja się cieszę, że idziemy w te kolory takie, poszliśmy w te kolory takie przyjemne, ale jeżeli chcesz industrialne, super, jestem za. Mam nadzieję, że skorzystasz z tego odcinka, że jeżeli chcesz iść zgodnie z modą, trendami lub być po prostu ciekawy, co jest aktualnie modne, to przyda Ci się ten odcinek. Jeżeli tak, to przyciśnij proszę przycisk subskrypcja plus dzwoneczek, bo to zawsze motywuje. Daj tą łapkę w górę. Zapraszam Cię do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.
Dziękuję.